Jo, zastanawiałeś się kiedyś, jaki jest najsilniejszy Mangekyu Sharingan? Czy wiedziałeś, że lewe i prawe oko Sharingana może mieć różne umiejętności? Jeśli nie, ten film jest prosto dla ciebie. Jeśli tak, ten film tym bardziej jest dla ciebie, bo dowiesz się tutaj zdecydowanie więcej niż różnica prawe czy lewe oko. Ale zanim przejdziemy sobie do zestawienia, zacznijmy od omówienia kryteriów, jakie stosowałem w tym filmie. Po pierwsze, chociaż jest to kanoniczne, w tym filmie nie zobaczycie oczu Shina oraz Sarady z Boruto. W dodatku nie będę brał pod uwagę Izanagi oraz Izanami, oceniam tylko pojedyncze Mangekyu Sharingany. Zresztą Izanami i Izanagi może być używane przez osobę posiadającą zwykłego Sharingana, a nie Mangekyu. W tym filmie nie będę oceniał siły użytkowników danych Sharinganów oraz tego, jak działają razem ze sobą w parze. Nie będzie to miało wpływu na ogólną ocenę, chociaż wiadomo, mogę się też zająknąć, że ten Sharingan działałby dobrze z tym, albo przez to, że ktoś miał taką parę oczu, to dobrze to ze sobą działało. Ale będę się zajmował ocenianiem unikalnych umiejętności, więc nie będzie tu też na przykład Susanoo, którego mogli używać wszyscy z Mangekyu Sharinganem. Nie będę też dodawał jakichś dodatkowych punktów lub wywyższał Eternal Mangekyu Sharinganów, bo jest to zestawienie zwyczajnych Mangekyu Sharinganów i Eternale się tutaj nie łapią. Też z uwagi, że Eternale nie wprowadzały jakichś dodatkowych umiejętności, tylko ulepszały te, które były wcześniej. No i za przykład można tu podać choćby perfekcyjne Susanoo, ale no tak jak już mówiłem, Susanoo też nie będzie brane pod uwagę, będą brane tylko unikalne umiejętności dla danych Sharinganów. Wiadomo, one się też tam czasem powtórzą między sobą, ale i tak będą unikalnymi umiejętnościami. Skoro to wszystko już mamy wyjaśnione i wiemy, jak ten ranking będzie działał, mam dla was 2 honorowe miejsca, a tak naprawdę 3. Są to oczy, o których działaniu nie wiemy za dużo, albo nie wiemy nic, lub wiemy na tyle niewiele, że nie było sensu umieszczać ich w tym rankingu. Pierwsze 2 Mangekyu Sharingany, które chciałbym wymienić, to oczy Fugaku. Wiemy, że miał on Mangekyu Sharingana, ale poza tym nie wiemy za dużo nic. Sam Fugaku twierdził, że jest na tyle silny ze swoimi Mangekyu Sharinganami, że byłby w stanie kontrolować 9 ogniastego, ale do tej pory udawało się to tylko Madarze i Obito. O Fugaku nie wiemy nic więcej i właśnie dlatego go tutaj wymieniam i jednocześnie na tym kończę. Następną osobą zajmującą honorowe miejsce jest Indra, który obudził swojego Mangekyu Sharingana, którego lewe oko może używać silniejszą wersję Amaterasu, ale tak naprawdę poza tym, jak przebudził Sharingana i jak go raz użył, wiemy też, że mógł używać perfekcyjnego Susanoo. Poza tym nie wiemy więcej i nie ma też on żadnych specjalnych umiejętności poza tym lepszym Amaterasu. Warto jeszcze na koniec dodać, że nazywało się ono Hinokagutsuchi. Tak się nazywał. Ostatnią osobą, której tutaj nie zaliczałem, ale chcę ją wymienić, to jest Madara Uchiha. Braknie go tutaj, gdyż ani jego lewe, ani jego prawe oko nie pokazało nam jakiejś specjalnej umiejętności. Wiadomo, Madara jako postać był bardzo silny, jego Eternal Mangekyu był bardzo silny, jego zwykły Mangekyu był bardzo silny, ale nie pokazał nam on podczas Naruto żadnych specjalnych umiejętności, które by były tutaj warte wymienienia. No i skoro to wszystko mamy wyjaśnione, no to teraz trzeba przejść do rankingu i na ostatnim miejscu jest oczywiście prawe oko Shisuyego. Zaraz, co? Jak to Shisui na ostatnim miejscu? Czy ja zwariowałem? Czy ja oszalałem? Otóż tak. Ale nie z tego powodu znalazło się tutaj prawe oko Shisuyego. I już wam wszystko tłumaczę, skąd ta moja decyzja. Robiąc research do tego odcinka, natknąłem się na stwierdzenie, że każdy z Mangekyu Sharinganów, który miał specjalne umiejętności, takie jak Koto Matsukami Shisuyego, ma różne umiejętności dla obu oczu. I tak na przykład Itachi miał Amaterasu w jednym oku, a Tsukuyomi w drugim. I tak na przykład Kamui Obito, pomimo tego, że nazywał się tak samo, to były 2 różne jutsu dla obu oczu. I właśnie dlatego, że Koto Matsukami ma jedną nazwę, to wydaje się, że jest to osobne jutsu dla obu jego oczu. Ponieważ, tak jak mówiłem, zasada, że każdy z Mangekyu Sharinganów ma osobne umiejętności dla lewego i prawego oka, sprawdza się w każdym z innych przypadków i nie wydaje się, żeby ten Uchiha był jakimś wyjątkiem. To w dodatku mamy też w Naruto dokładnie opisany ten przypadek, no i jest to oczywiście Mangekyu Obito, które pomimo 2 różnych umiejętności, których używają Kakashi i Obito, to nazwa zostaje Kamui dla obu oczu. No i podążając tą ścieżką, wynika z tego, że Shisui ma 2 genjutsu, które nazywają się Koto Matsukami i pierwsze z nich, którego używał Danzo, jest w stanie narzucić genjutsu bez kontaktu wzrokowego, ale wygląda na to, że trzeba to genjutsu podtrzymywać i to by wyjaśniało, dlaczego Danzo musiał używać Mangekyu Shisuyego, pomimo tego, że aktywował już genjutsu, po prostu musiał je dalej podtrzymywać, żeby ono cały czas działało. W przypadku oka, które miał Itachi, Koto Matsukami zadziałało przy kontakcie wzrokowym na Mangekyu Itachiego ze skutkiem natychmiastowym. Itachi zresztą spalił krukę razem z okiem, a pomimo tego genjutsu dalej działało, więc nie ma tu mowy o tym, aby musiało być ono podtrzymywane, więc było ono z natury dużo silniejsze niż to, które Shisui miał w oku prawym.
I to wyjaśnienie według mnie naprawdę trzyma się kupy. No i jeśli zastosujemy tą retorykę, to faktycznie prawe oko Shisuyego jest zwyczajnie słabe. Jeśli pomyślimy sobie o genjutsu, jest to jeden z najsilniejszych wektorów ataku na przeciwnika, ale twoje genjutsu działa tylko co 10 lat, z czym się nie do końca zgadzam i to nawet nie myśląc o skracaniu tego czasu poprzez komórki Hashiramy. Wracając, skoro twoje genjutsu można używać co 10 lat i trzeba je podtrzymywać, żeby jego użycie było skuteczne. W dodatku, jeśli ofiara zorientuje się, że jest w genjutsu, to ono po prostu przestaje działać, no to prawe oko było tragiczne. Ale patrząc na to, jak sławny był Shisui z używania swojego kotu Matsukomi, całkowicie nie wierzę, że lewe oko było tak słabe jak pierwsze i to też jest uwzględnione w tym rankingu później. No i też, skoro zyskał tą sławę, musiał korzystać z tego jutsu na co dzień, a nie co 10 lat. Możliwe więc, że po wyciągnięciu oczu z jego organizmu ich regeneracja się drastycznie wydłużyła, do czego bym się skłaniał prędzej. W każdym razie mam nadzieję, że rozumiecie teraz, dlaczego prawe oko Shisuyego znalazło się tak nisko. Uwaga, w tym filmie z jakiegoś powodu zacząłem zamiast Koto Amatsukami mówić Koto Amatsukomi i powtarza się parokrotnie, więc sorry za ten błąd w wymowie i zapraszam już do dalszego oglądania. Następnym w tym zestawieniu okiem jest prawe oko Itachiego. Możecie pomyśleć, że znalazło się dość nisko, skoro mówimy o Amaterasu, ale będę to powtarzał tak, jak robiłem przy rankingu Hokage, którego jeszcze, jeśli nie widzieliście, to oglądajcie ten film do końca i lećcie go sprawdzić. To jest ranking Mangekyou Sharinganów, więc to logiczne, że któryś musi być niżej, a ten jest niżej dlatego, że są inne silniejsze, co od razu nie oznacza, że to oko jest słabe. Prawe oko Itachiego odpowiada za jego Amaterasu. Bardzo silne jutsu palące cel do jego całkowitego spalenia, jeśli tylko zostanie trafiony. No i tu się pojawia pierwszy problem ogólnie Amaterasu. Wbrew pozorom strasznie ciężko jest trafić kogoś tymi płomieniami, a nawet jeśli już trafimy cel, to bardzo łatwo sobie z nimi poradzić. To wyjaśnię dokładnie przy omówieniu Amaterasu Sasuke. Żeby wyjaśnić, dlaczego prawe oko Itachiego znalazło się niżej Amaterasu Sasuke, trzeba spojrzeć na to, że Sasuke lepiej używał Amaterasu i nie chodzi o to, że w czasie Sasuke stał się po prostu silniejszy, a zwyczajnie miał większą kontrolę nad płomieniami i lepiej oraz kreatywniej używał Amaterasu. Warto też dodać, że różnica między nimi nie jest kolosalnie duża. Po prostu Amaterasu Itachiego jest lekko słabsze, więc też jest lekko niżej w rankingu. No i jak już tak rozmawiamy o Amaterasu, to przechodzimy od razu do lewego oka Sasuke, czyli również tych samych płomieni. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Amaterasu ląduje tak nisko, bo przecież w początkowych fazach historii Naruto Amaterasu było przerażającym jutsu, które jeśli cię trafiło, wydawało dosłownie wyrok śmierci. No ale wraz z rozbudowywaniem historii widzimy coraz więcej użyć Amaterasu i coraz mniejszą skuteczność, bo Sasuke, kiedy Itachi użył na nim Amaterasu, poradził sobie z tym jutsu zamiany. Obito używa Kamui i nic mu się nie dzieje. Danzo używa Izanagi i nie dzieje się mu żadna krzywda, a na przykład Kabuto po prostu unika Amaterasu. Jest ta scena, kiedy Sasuke i Itachi są otoczeni barierą z Amaterasu, ale wystarczy w nią nie wejść i Amaterasu ci nic nie zrobi. Więc tak naprawdę, poza jakimś losowym samurajem na szczycie 5 Kage, każdy poradził sobie jakoś ze skontrowaniem tych płomieni, które podobno miały go palić aż do śmierci. No ale skoro można użyć techniki zamiany, można po prostu te płomienie z siebie zrzucić, można zniknąć, można przenieść się do innego wymiaru, pod koniec Naruto nie robi ono już aż tak dużego wrażenia. A więc podsumowując też oba Amaterasu, w trakcie rozwoju historii staje się ono coraz mniej efektywne niż tego, co się po nim spodziewaliśmy. I tak szczerze, w Naruto Amaterasu przydaje się tylko wtedy, gdy chcemy pokryć płomieniami jakiś duży obszar lub osłonić się od ataków, tak jak to zrobił Sasuke od Kabuto, lub jak objął płomieniami ośmiogoniastego, albo jak Itachi spalił jedno z przyzwanych zwierząt Nagato. Poza tym Amaterasu w trakcie historii raczej traciło na efektywności. I stąd też właśnie jego pozycja w tym rankingu. I teraz czas na prawe oko Sasuke i jego Kagutsuchi. Kagutsuchi eliminuje całkowicie problem Amaterasu, o którym mówiłem przy oku Itachiego, a mianowicie trudności w trafieniu celu. Wiadomo, Sasuke był w stanie manipulować Amaterasu wcześniej, ale Kagutsuchi przenosi to na kompletnie inny i wyższy poziom. Zacznijmy od tego, że Kagutsuchi pozwalało mu stworzyć tarczę z Amaterasu, co w walce z Raikage wywołało ogromną różnicę, bo nie był on w stanie uderzyć Sasuke bez ranienia samego siebie. Jeśli się zastanowimy, to tarcza z Amaterasu jest bardzo silną techniką, bo działa jak cierniowa zbroja, która odbija zadane obrażenia w przeciwnika, który je zadaje. I tak słowo cierniowa zbroja od razu mi się skojarzyło z Minecraftem. Wracając, pozwoliło to stworzyć Sasuke jego własne Kenkegekai, jakim jest styl Inferno. Nie dość, że jest on parokrotnie silniejszy od zwykłych płomieni, to pozwala Sasuke manipulować płomieniami w sposób, jaki nie było to wcześniej możliwe. I to bez używania rąk czy ust, z których zwykły styl ognia się wydobywa. Sasuke mógł użyć jednego oka do płomieni i drugiego do kontrolowania ich w dowolny sposób z poziomu oczu, co było bardzo dużym usprawnieniem i optymalizacją tych ruchów w trakcie walki. Wydaje się też, że bez tych umiejętności
Itachi nie mógłby z Naruto stworzyć takich kombo jak na przykład Rasen Shuriken z Amaterasu, czy choćby pokrycie swojego Susanoo używając Amaterasu. Więc Kagutsuchi nie dość, że było silne, to bardzo powiększyło jego wachlarz ruchów podczas walki, a to też jest ważne. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego prawe oko Sasuke znajduje się jednak tak nisko, podczas gdy od 2 minut je wychwalam, to trzeba wziąć pod uwagę to, że jak zwykłe Amaterasu płomieni Kagutsuchi można uniknąć i nie są one tak odporne na uniki i kontry bronią jak na przykład Genjutsu, więc z samego faktu ograniczeń fizycznych tych umiejętności nie mogły się one znaleźć wyżej. Czwarte w tym zestawieniu znajduje się właśnie ono Genjutsu Itachiego nazwane Tsukuyomi. Przewaga tych typów jutsu, tak jak mówiłem, jest właśnie w tym, że nie mogą być one praktycznie zablokowane, a tym bardziej uniknięte. Umiejętność prawie zawsze dosięga celu i jest niesamowicie skuteczna. Choćby dlatego, że nie działa na nią zwykłe rozproszenie, które zmienia kierunek czakry w ciele, aby uwolnić się z genjutsu. Tak podstawowa technika uwolnienia nie zadziała. Itachi w dodatku jest w stanie zmieniać percepcję czasu ofiary, co pozwala mu torturować kogoś na przykład przez 100 lat, gdy w rzeczywistości będzie to 1 lub 2 sekundy w normalnym świecie. Trauma po takich torturach na zawsze zostaje w przeciwniku i ja wątpię, czy on po czymś takim będzie dalej w stanie walczyć. Podczas tych tortur, nawet jeśli przeciwnik psychicznie się nie podda, to genjutsu pozwala go odsłonić na wszelakie inne ataki, więc mało jest kontr na to jutsu. Wiadomo, można zamknąć oczy i wtedy nie będzie kontaktu wzrokowego, tak jak to zrobił na przykład Might Guy, albo użyć mgły, jak to robi Zabuza, gdy walczy z Kakashim, aby zniwelować przewagę Sharingana. Ale bądźmy szczerzy, z zamkniętymi oczami osoba taka staje się praktycznie niezdolna do walki, bo całe życie uczy się przecież walczyć z otwartymi. I pomyślelibyście, że wystarczy nie patrzeć Itachiemu w oczy, ale to nieprawda, bo przecież widzimy sytuację, w której Naruto zostaje wciągnięty do genjutsu, patrząc się na pierścień Itachiego, więc jedyna skuteczna metoda to jest całkowite zamknięcie oczu lub ewentualnie można je też sobie wydłubać, ale wtedy zdolności do walki takiej osoby myślę, że powiedzieć, że drastycznie spadają, to jak nic nie powiedzieć. Warto też chyba dodać na koniec, że Tsukuyomi może być też używane jako jutsu do kontrolowania umysłu, jak zrobił to Itachi w przypadku uwolnienia Edo Tensei przez Kabuto, więc jest to kolejna silna umiejętność tego Mangekyu Sharingana. Miejsce trzecie ląduje do lewego oka Obito, czyli do długodystansowego Kamui używanego przez Kakashiego. To jutsu jest niesamowicie silne, nie dość, że może perfekcyjnie działać jako obrona przed praktycznie wszystkim, to w dodatku działa na duże odległości jako arsenał i broń stworzona do ataku. Pomimo, że Kakashi używał go na początku tylko w nagłych sytuacjach, było ono w stanie przenieść do innego wymiaru wszystko, łącznie z postaciami czy też potężnymi jutsu, takimi choćby jak wybuch tej Dary, chociaż bądźmy szczerzy, przynosiło to też dużo większe eksplozje. Poza tym warto dodać, że radziło sobie też z technikami 6 ścieżek oraz przeniosło portal Kagui do innego wymiaru. Czajcie, portal do innego wymiaru został przeniesiony do innego wymiaru za pomocą Kamui. Więc ze samego faktu, że mamy udowodnione, że było ono w stanie działać na postacie z mocą 6 ścieżek, należy mu się to miejsce. Nawet na chwilę się zastanawiałem, czy nie powinno ono znaleźć się wyżej, ale jednak drugie miejsce oddaję w lewe oko Shisuyego. To Koto Matsukami jest zdecydowanie dużo silniejsze od poprzedniego. Trwające wieczność genjutsu, które zmieniało wolę danej osoby bez orientowania się przez nią. Naprawdę OP technika, jeśli przyjrzymy się jak ono działało, to dało ono Itachiemu pełną swobodę działania, pomimo tego, że musiał on wykonywać określony cel. Chodzi mi o to, że genjutsu było tak zaprojektowane, aby nałożyć na osobę, która go doświadczy, potencjalnie miał być to Sasuke, rozkaz ochrony wioski liścia. No i przecież mogłoby ono rozkazać mu patrolowanie wioski jak jakiś zombie i tak by sobie chodził w koło, zabijając każdego, kto ma tam jakieś złe intencje. Ale Koto Matsukomi, które ostatecznie zostało nałożone na Itachiego, dało mu dowolność, przez to mógł wyruszyć i pokonać Kabuto, która to decyzja zmieniła całkowicie przebieg wojny, a mimo tego genjutsu dalej na niego działało, czyli on chronił wioskę liścia, ale w działaniach mógł pozostać dowolny. To jest naprawdę coś niesamowitego. Zahaczając jeszcze o użycie raz na 10 lat, nie chce mi się wierzyć, żeby Shisui musiał tyle czekać na użycie swoich oczu. Ten czas na pewno byłby mniejszy, gdyby nie wyciągnięcie ich z jego organizmu, ale tak czy siak, to są tak naprawdę tylko moje domysły i takie gadanie, a prawdy nigdy się nie dowiemy. Zresztą nie wiemy, jakby to działało w przypadku wyciąganiu innych oczu, więc nie traktujcie moich słów jako jakąś prawdę objawioną, tylko bardziej jako takie wtrącenie, taką ciekawostkę, to co mi się wydaje. Jeśli chodzi o Koto Matsukami lewego oka Shisuyego, to chcę jeszcze wtrącić, że nie mamy nigdzie powiedziane, jak działałoby ono na kogoś silniejszego, na przykład Madarę lub Kaguję, ale z drugiej strony, no czy Itachi był słaby? Oczywiście, że nie. W dodatku on przecież wiedział, jak to jutsu działa, a i tak nie był w stanie zrobić nic z jego efektywnością
efektami. Pomimo tego dalej zastanawiam się, czy Koto Matsukami nie powinno się znaleźć oczko niżej, jeśli chodzi o to zestawienie, ale ostatecznie dostaje ono drugie miejsce. No i nadszedł czas na najsilniejszy Mangekyu Sharingan, czyli prawe oko Obito. Dając krótkie Kamui na pierwsze miejsce, nie zrobiłem nic odkrywczego, ale każdy z nas wie, dlaczego się ono tutaj znalazło. Oko, dzięki któremu postać stawała się odporna na wszystkie ataki, a w dodatku mogła podróżować bardzo szybko, a tak naprawdę teleportować się w każde miejsce. Do tego, jeśli chodzi o ataki, mogła wciągać ze sobą postać do wymiaru, z którego nie da się uciec, więc to jest bardzo silna umiejętność, która dosłownie musiała być w sumie rozdzielona z jej drugą częścią, bo wyobrażenie sobie tego, co DMS Obito byłby w stanie robić, mając ogromną odległość ataku z lewego oka, dosłownie nieśmiertelność z drugiego. Wiem, że oglądając ten film po prostu już wiesz, dlaczego znajduje się ono na pierwszym miejscu. No i to już wszystko, co mam dziś do powiedzenia na temat Mangekyu Sharinganu. Wygrało prawe oko Obito z krótkim Kamui. Jeśli się z tym zgadzasz i zgadzasz się ogólnie z tą listą, to bardzo mnie to cieszy. Jeśli nie zgadzasz się z tą listą, to tym bardziej napisz swoją listę w komentarzach. Ja chętnie przeczytam, co zmienilibyście w moim zestawieniu i dlaczego. Z mojej strony to już tyle. Zostaw łapkę, suba, dzwonek. O komentarzu już wspomniałem. Ja się z tej strony żegnam. Cześć!